Witam Was bardzo wszystkich serdecznie na ekranach telefonów, tabletów, komputerów. Serdecznie powitać Was na Korbanek TV. Dziś tradycyjnie coś ciekawego, coś co należy do nowości, a mianowicie ciągniki Arbos z serii 3000. Najbardziej oczekiwane moce. Ktoś tu coś puka, coś grzebie. Coś grzebie, coś Co ty zamyka. Tu? Witam Cię, Janku, serdecznie. Tak, co za spotkanie. Specjalista od ciągników marki Arbos w firmie Korbanek. Tak by wyszło. Powiedzmy tak, jak zaczynaliśmy przygodę z Arbosem, to tak naprawdę, jak dobrze pamiętam, to był jeden, może dwa modele ciągników, nie? Tak. Seria 3000 to chyba był ten model 30, bodajże 55, jeśli się nie mylę. 3055, dokładnie poprzednik tego oto modelu. Okay. To jest też 3055. Jasne. I to był jeden model serii 3000. Na dzień dzisiejszy rozumiem, że, bo to ile lat już, że tak powiem, Arbosy są w ofercie w firmie Korbanek? U nas od 2017 roku. Czyli taka okrągła rocznica, piąta, tak, że tak piąta powiem. rocznica będzie. Tak. Na przełomie czasu, tak jak już wspominaliśmy tam na innej prezentacji, przez to, że współpracujemy bezpośrednio z zespołem inżynierskim, że tak powiem, znajdującym się w Chinach, na bieżąco i ta ekipa inżynierów tutaj, konsultantów przyjeżdża, wysłuchuje nasze uwagi. Dodatkowo robimy na bieżąco konsultacje online. Tak. Praktycznie cotygodniowo takie meetingi się odbywają, głównie serwisowe. My jako firma Korbanek, gdzie dystrybuujemy bardzo dużą ilość tych ciągników, bo przypomnij mi, w zeszłym roku na jaką ilość ta sprzedaż ciągników marki Arbos opiewała na cały kraj. W 2021 roku sprzedaliśmy około 500 sztuk. 500 ciągników. Tak, oczywiście mówimy tutaj o serii 2000, 3000, 5000, czyli wszystkich, całej ofercie. Całej oferty, jasne. To jest bardzo duża ilość ciągników, tak naprawdę. A to z kolei daje nam takie możliwości porządnego jakby zopiniowania, bo my działamy na terenie całego kraju i mamy kontakt z tymi klientami z różnych części Polski, zatem zbieramy te informacje wszystkie i na tych meetingach, że tak powiem, na tych spotkaniach, czy to face to face, tą ekipą inżynieryjną, która nas odwiedza, czy to na tych spotkaniach online, przedstawiamy uwagi klientów, ale też z tych konsultacji powstają nowe modele, zupełnie. Raz, że modernizacja tych egzemplarzy, które już funkcjonują, ale i nowych modeli. Powiedz mi ostatnio, co ciekawego, że tak powiem, na podstawie tych rozmów, tych negocjacji, tych uwag przekazanych, co się pojawiło, na przykład czy to z serii 2000, czy głównie z serii 3000, co tutaj ma? Znaczy powiem tak, generalnie główna zmiana to jest silnik. Silnik, ponieważ weszły nowe normy emisji spalin w 2022 roku, czyli Stage 5. I to po prostu musieliśmy zmienić, ponieważ poprzedni ciągnik 3055 był Tier 3, a natomiast ten już jest wyposażony w silnik Doosan Stage 5. Czyli możemy już go sprzedawać pod wnioski, dotacje, tak? Bo z tamtym byłby problem już z rejestracją, tak naprawdę. Byśmy musieli go zarejestrować jakby na siebie i potem go sprzedawać jako ciągnik używany w cudzysłowie. A agencja tego nie akceptuje? Jeszcze tego nie akceptuje. Nie akceptuje. To mówimy o zmianie w tym modelu kultowym 3055, ale jakie jeszcze modele, że tak powiem, w tej serii są dostępne? Tak jak mówiłeś na początku, z serii 3000 w 2017 roku mieliśmy tylko 3055, czyli nie dokładnie ten model, ale odpowiednik tego modelu, ponieważ wcześniej był inny silnik na normie emisji spalin trójce, a to jest Stage 5, jak przed chwilą powiedziałem. Oprócz tego 3055 doszedł nam 3065, czyli 65-konny ciągnik, oraz ten 75-konny, czyli 3075. Czyli w serii 3000 mamy już dostępne tak naprawdę 3 modele. Dokładnie, 3 modele. Od 50 tam koni z hakiem do 75. Tak jest.
Powiedz mi, jak ty to obserwujesz, jak ty to widzisz, że tak powiem, czy jest zainteresowanie tymi mocami większymi, czy to się spotyka z chęcią jakby zakupową ze strony rolników, użytkowników, czy to są oczekiwane, że tak powiem, moce ciągników, jak to powiedz w twoim odczuciu wygląda? Powiem tak, segment mocy tam w okolicach 75 koni, powiedzmy od 70 do 80 koni, to jest największy segment w Polsce, czyli najwięcej ciągników z tego segmentu mocy się sprzedało w Polsce z każdym rokiem praktycznie. Także no, wypełniliśmy tą lukę, bo nie będę ukrywać, wypełniliśmy tą lukę i właśnie to jest oferta pod ten segment mocy, 75 koni. Jak domniemam troszeczkę tak dowcipnie, widzę, że rękawy masz zakasane, nie bez kozery, ponieważ są pełne ręce roboty, że tak powiem. Są pełne Przez ręce te duże roboty. zainteresowanie tą szeroką paletą już mocową. Tak. Tutaj fajnie to jest skonfigurowane, ponieważ ciągniki są doposażone w ładowacze czołowe. Władowacze czołowe, dokładnie. Coś bliżej powiedz o producencie, o masach, o dźwigach, o sterowaniu, że tak powiem. Jak to wygląda, z czym to się je taki ładowacz? Nie tyle co ładowacz czołowy, ale również ten model wyposażony jest w instalację pneumatyczną, ale to może za chwilę. Sam ładowacz jest marki Hydramet. Z marką Hydramet już współpracujemy. Oj, wiele lat. Oj, wiele lat. Wierz mi, że jestem w stanie to potwierdzić, ponieważ no, ja już od 15 lat pracuję we firmie Korbanek i na samym początku, jak przyszedłem, to już pełną parą, że tak powiem, współpraca z tą firmą, z tym dostawcą, jeśli chodzi o ładowacze czołowe i elementy robocze, tak naprawdę trwa i istnieje. I ona ma bardzo szeroką paletę, jeśli chodzi o modele ładowaczy i też ten szeroki asortyment doposażeń i przede wszystkim do różnych marek, do różnych modeli ciągników. Nie? Bardzo fajnie, że ta firma wychodzi nam naprzeciw, bo tak naprawdę ten ciągnik zawieźliśmy im do firmy i oni nam dopasowali ten ładowacz. Nie tylko ładowacz, ale też przedni tuz, bo przedni tuz też Hydramet ma w ofercie. I też można do tych modeli przednie tuzy montować. Jak najbardziej, przedni tuz przychodzi do tego modelu. Czyli przez to, albo dzięki możliwości, że tak powiem, wyposażenia ciągnika w ten asortyment dodatkowy, ciągnik staje się zdecydowanie bardziej uniwersalny. Bardziej uniwersalny, dokładnie. Rozumiem, że przeznaczenie tych ciągników jest wielorakie. I do gospodarstw, i do firm jakichś tam komunalnych. Możemy uzbroić ten ciągnik w różne elementy, żeby spełnić jakby potrzeby rolnika, tak, czy jakiegoś gospodarstwa rolnego. Równie dobrze to może być ciągnik do komunalki, czyli możemy zamontować właśnie ten przedni tuz, możemy pług zamontować. A na przednim tuzie, tak jak mówisz, a to pług, a jakieś zamiatarki, coś? Zamiatarki, posypywarka na tyle, czyli mamy pod komunalkę. I również się zdarzają osoby, które chętnie biorą ten ciągnik do sadu, do ogrodu. No bo też jego gabaryty są na tyle takie skompresowane, jak ja to się wyrażę, tak troszeczkę potocznie, że jak najbardziej tam w te międzyrzędzia, że tak powiem, czy w sadach i tak dalej, swobodnie możemy pracować. Tak, bo możemy dostosować ten model również chociażby zmieniając opony. Mieliśmy takiego jednego klienta, gdzie kupił ten ciągnik i ten ciągnik poszedł na pole golfowe. Zmieniliśmy opony na trawiaste i sobie śmiga tam ten model. No to czyli niesamowita, że tak powiem, paleta zastosowań tych ciągników. Pracujemy nad też innymi seriami ciągników, bo z tego co wiem, ostatnio już mieliśmy okazję rozmawiać, ma powstać seria 4000. 4000, czyli seria znajdująca się między serią 3000, przy której się znajdujemy, a dość znaną, tą typowo taką rolniczą, cięższą serią 5000, która się tam zaczynała od 110 koni, kończy się na 136. Tu natomiast mamy maksymalną moc na ten moment 75 koni. Nie? 75 koni, dokładnie. Czyli jest tej luki sporo, bo jest między 75 a 110, jakby nie ma na ten moment ciągnika, a to też jest, że tak powiem, zakres mocy, gdzie tych klientów sporo jest zainteresowanych. A powiedz mi, czy są jakieś przewidywania? Są, jak najbardziej. Przewidywania mówię o dostępności i tak dalej.
to mam na I myśli. jeszcze powinna być w tym roku seria 4000, czyli, czyli ta seria wyżej, czyli to będą ciągniki 90, 100 i 110 koni, czyli dokładnie ta odpowiedź idealnie wpasująca się dokładnie w ten segment, który nam brakował. Powiem tak, z nieskrywaną ciekawością oczekuję na nowe modele, które się pojawią, bo naprawdę jeśli chodzi o sam design ciągników, ale i też te rozwiązania konstrukcyjne są bardzo ciekawe, bardzo przyjazne. Powstaje to wszystko na bazie tych konsultacji, się tak wyrażę trochę potocznie, społecznych. My z klientami, a fabryka z nami. Tak. Janku, moglibyśmy opowiadać długo. Nieskończoność wręcz. Ja Ci bardzo dziękuję za szereg ciekawych tutaj informacji, i tych bardziej ogólnych, i tych bardziej takich precyzyjnych. No i cóż, pozostaje mi Państwa zaprosić oczywiście do oglądania naszej prezentacji filmu w całości, ale i do rzucenia okiem na naszą stronę www.korbanek. Tam można zobaczyć, zapoznać się ze wszystkimi modelami. No i cóż. Zadzwonić do nas po prostu. Bądź zadzwonić. Jasna sprawa. Janku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy się następnym razem. Tak jest.